tym filmie pokażemy sobie zakresy liczb, czyli obliczanie w przedziale od do z użyciem 4 funkcji z rodziny obliczeń warunkowych. Suma, średnia, max i min warunków. Przykład. Po lewej zestawienie niewielkich wydatków z karty kredytowej. Powiedzmy, że latorośl ma podpiętą tę kartę Visa do swojego konta PlayStation i ostatnio coś często doładowuje, ale wiem, że zawsze za kwotę 20 euro. Pytanie? Podsumuj wydatki na kwotę 20 euro. Kurs jest zmienny, ale po sprawdzeniu wynotowałem sobie, że waha się w przedziale od 4,21 do 4,35. Przeliczę je na złote, czyli przemnożę. Skopiuję do schowka tę 20, tu wklej specjalnie Ctrl-Alt-V, a konkretnie wykonaj mnożenie i wybieram tylko wartości, to po to, żeby nie stracić tego błękitnego formatowania. Dobrze, więc chcę dodać liczby z kolumny obciążenia karty, ale nie wszystkie, tylko zawierające się w widełkach 84,20 do 87 zł. Suma warunków, gdzie liczymy, co sumujemy? Te wydatki. Teraz przedział od do i to jest meritum. Pierwsze kryterium ograniczające zakres od dołu. Gdzie szukamy? Na wydatkach. A czego szukamy? Wszystkich liczb większych równych od 84,20. Wyobraźmy sobie oś, na której znajdują się wydatki, posortowane. Więc jak na razie pierwsze kryterium wybiera wszystkie liczby większe równe od 84,20. OK? Czyli teraz muszę zadać górne ograniczenie. Od 87 w dół. Nic nie widać. Oś trochę bliżej. Więc jeszcze raz, dolne kryterium od 84,20 w górę, a górne od 87 wszystkie w dół. Wpisuję drugie kryterium. Gdzie szukamy? Na tych samych liczbach. Czego szukamy? Mniejsze równe od 87. Suma warunków wymaga, żeby obie pary kryteriów zakres warunek były spełnione łącznie. I tak właśnie ze zbioru liczb wybieramy zakres od do. Enter. Sprawdźcie Państwo swoje zrozumienie definiowania granic zakresu liczb na identycznym przykładzie, ale na liczbach ujemnych, bo tu znaki przy liczbach damy odwrotnie, prawda? Powiedzmy, że strona bankowa wyeksportowała te same obciążenia karty, ale z minusami. Skopiuję poprzednią formułę i skupmy się tu tylko na granicy dolnej. Mają być większe równe od minus 87 i na granicy górnej liczby mają być mniejsze równe od minus 84,20. W razie wątpliwości proponuję narysować sobie oś na kartce. Niby proste, ale pomaga. Przedział dat. Pytanie. Podsumuj operację w przedziale dat od 2002,71 do 2004,630. Excel przechowuje daty jako liczby. To, że wyglądają kalendarzowo, to jest tylko kwestia formatowania. Ponieważ suma warunków pracuje nie na tych datach, które widzimy, ale na liczbach, które ukrywają się pod formatowaniem, to teraz zdejmę to formatowanie po to, żebyśmy widzieli to samo, co funkcja. Zmieniam formatowanie na ogólne. Można to zrobić albo ze wstążki, albo skrótem Ctrl-Shift-Tilde. I jeszcze tu. Każda liczba oznacza jeden konkretny dzień. Excel myśli o datach numerując je, a 1 to 1 stycznia 1900 roku. Więc tak naprawdę zakres dat to jest to samo, co widzieliśmy przed chwilą, to jest po prostu zakres liczb. A na osi poniżej zaznaczę zakres od połowy 2002 do połowy 2004 roku. Suma warunków. Gdzie liczymy? Na kolumnie operacje. Kryterium ograniczające zakres od dołu. Gdzie szukamy? Na tych liczbach. Czego szukamy? Mają być większe równe od tej liczby. Kryterium ograniczające zakres od góry. Gdzie szukamy? Znów na tych samych liczbach. Czego szukamy? Liczb, które są mniejsze bądź równe od tej liczby. Enter. Narzucę z powrotem formatki dat. Zaznaczę te komórki i te z kontrolem. Teraz okienko formatowania. Ctrl 1, daty. OK. Teraz wygląda to znów czytelnie, ale z punktu widzenia sumy warunków nic się nie zmieniło. Ona widzi tam liczby i w oparciu o liczby sprawdza warunki. A formatowanie datowe to tylko kosmetyka dla naszej wygody. Sumowanie z przedziału godzin.
Excel przechowuje czas jako liczbę. To, że one wyglądają zegarowo, to znów sprawka formatowania. Zobaczmy zatem tę liczbę. Zdejmuję formatowanie, Ctrl+Shift+, czyli zamieniłem je na formatowanie ogólne i tu też. I znów zobaczmy je na osi. Słońce wschodzi, jest coraz wyżej, jest południe, jest wieczór, znów noc i następna północ. Zatem 2 zera na osi to nie jest pomyłka, bo 0 to początek i zarazem koniec doby. 0,25, czyli ćwierć doby, to 6. Pół, 0,5 to połowa doby, czyli południe. 0,75, czyli 3/4 doby, to godzina 18. Kolumna C przewozów na godzinę to ilość pasażerów przewiezionych łącznie przez wszystkie linie metra w Polsce. Dlatego jeśli pytam, ile osób przewiozą metro w godzinach od 12 pół doby do 18 ćwierć doby, to suma warunków, która ma dodawać z kolumny przewozy, będzie po raz kolejny pracowała na kryteriach, które są znów przedziałem liczb. Dolna granica zakresu. W tym zakresie szukaj liczb większych bądź równych od 0,5. Górna granica zakresu. W tym samym zakresie szukaj liczb mniejszych od 0,75. Kiedy już zobaczyliście Państwo, że to zwykły zakres liczb, mogę już to wpisać notację zegarową. Od 12 do 18, on też ją rozumie. Mniejsze od 18, bo jej nie włączam. Chcę policzyć pasażerów z całej godziny 17, ale nie włączam 18. Akurat tak na tym konkretnym przykładzie. A może coś ciekawszego? A jak policzyć od 8 do obecnej? Jaka formuła zwróci obecną godzinę? Teraz szybko ją przeliczę, żeby pokazać Państwu, co nas wraca. Kiedy to nagrywam, jest po 18, 3/4 doby. Widać to po przecinku? A te liczby po lewo w kolumnie godzina mają 0 i ułamek po przecinku. Więc moja funkcja teraz wymaga korekty. Teraz minus dziś. Pokażmy sobie, co produkuje teraz. Przeliczam naciskając klawiszem F9 i co produkuje dziś. Po odjęciu zostanie tylko ułamek po przecinku i na przykład tak możemy dostać aktualną godzinę, samą godzinę, a to właśnie jest mi potrzebne do sumy warunków. Czyli od 8 do aktualnej. Sprawdźmy. Powinna sumować odtąd do tąd. Zgadza się. Jeśli Państwo podejrzewacie, że Wasze obliczenia warunkowe są błędne, że funkcja nie działa jak trzeba, to po pierwsze odsyłam do kącika ostrzeżeń, czyli do końcówek filmów na tej playliście. Przyczyny błędów rozrzuciłem po kilku filmach, bo nikt nie obejrzałby 40-minutowego filmu o błędnych obliczeniach. Po drugie, naprawdę warto wiedzieć, że rachunki na ułamkach w Excelu zawierają błąd. Niewielki na 16 i 17 cyfrze po przecinku, ale suma warunków i jej krewni liczący po kryteriach mylą się na nich. Polecam więc film EKO2, gdzie dowiecie się, dlaczego obliczenia warunkowe zwracają niepoprawne wyniki, kiedy rachują bardzo duże albo bardzo małe liczby, na przykład 1 grosz. Tak, mylą się. I po trzecie, przyczyną błędów jest też niedopilnowanie przez użytkownika typów danych, to znaczy nieświadome przemieszanie tekstów z liczbami. W krótkim filmie EW22 tłumaczę, jak mieszanie typów danych może skutkować błędnymi wynikami obliczeń. Jeśli dowiedzieliście się Państwo czegoś ciekawego, dajcie znać YouTube'owi, że materiał jest wart promowania innym użytkownikom. To znaczy możecie dodać Excel przy kawie do Waszych subskrypcji, kliknąć przycisk kciuka, czyli dać lajka i obok nacisnąć dzwoneczek. Dla Was to tylko 3 kliknięcia, a dla twórcy tutoriali to jest wielkie wsparcie. Jeśli macie pytania, chcecie coś dodać, piszcie w komentarzach, postaram się odpowiedzieć. Na dziś uprzejmie dziękuję za oglądanie, kłaniam się, do widzenia.